Cześć! Dzisiaj o tym, co to jest czułość czujników RTD. Czułość temperaturowa, inaczej temperaturowy współczynnik rezystancji, mówi nam, jak szybko ze zmianą temperatury następuje zmiana rezystancji. Oblicza się go jako iloraz różnicy rezystancji w 100 stopniach i 0 stopniach Celsjusza do rezystancji w 0 stopniach razy 100 stopni Celsjusza. W tabeli wartości tych zmiennych mamy pozaznaczane odpowiednimi kolorami. Po obliczeniach otrzymujemy wartość, którą również mamy zaznaczoną w tabeli. Porównajmy teraz dwa czujniki PT100 wykonane według dwóch różnych norm zakładowych. Jak widzimy, różnią się czułością alfa, a tym samym rezystancją przykładowo w 100 stopniach Celsjusza. Porównajmy jeszcze charakterystyki obu czujników. Zobaczmy jeszcze, jak takie porównanie wygląda dla dwóch różnych czujników NI100. Tutaj różnice są jeszcze bardziej wyraźne, co szczególnie widać na wykresie. A teraz powód, dlaczego ta czułość jest taka ważna. Jeżeli masz jakiś obiekt, gdzie temperatura jest ustawiana za pomocą regulatora, ewentualnie sterownika PLC, to w takim sterowniku jest sparametryzowany określony czujnik z określoną czułością. I tak, dla czujnika PT100 mamy czułość 3851 ppm, a największą czułość 3920 ppm, a dla czujnika NI100 odpowiednio 6180 ppm lub 6720 ppm. Można również zauważyć, że w tym sterowniku można wybrać czujnik niklowy, który ma 5000 ppm. Tak na marginesie, w niektórych dokumentacjach nie spotkacie się z zapisem 0,00385, tylko z zapisem 3850 ppm, czyli części na milion. I teraz wyobraźmy sobie, że masz awarię i podmieniasz czujnik NI1000 na inny NI1000. Jeżeli nie zwrócisz uwagi, z jakim temperaturowym współczynnikiem rezystancji został wykonany, to regulator lub sterownik PLC będzie błędnie pokazywał temperaturę. Przykładowo, dla zmierzonej rezystancji 2590 ohmów powinien pokazywać temperaturę 259 stopni Celsjusza, natomiast może pokazywać 209 stopni Celsjusza, czyli o 50 stopni mniej, co w wielu procesach jest niedopuszczalne.